Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon. Cześć, ja nazywam się Michał Warda, od 15 lat jestem fotografem i zapraszam Was dzisiaj na nietechniczną, absolutnie subiektywną recenzję kamery Canon C70. Jest to pierwsza kamera Canona na bagnet RF, nowy bagnet, nowe obiektywy, technicznie absolutnie doskonałe. I ta kamera była wyczekiwana z utęsknieniem przez dużą grupę użytkowników, przede wszystkim lustrzanek Canona, ale też nowych erek. Skąd w ogóle pomysł, że zająłem się recenzją sprzętu, jakby nie patrzeć, filmowego? Ci, co mnie znają, wiedzą, że zajmuję się głównie fotografią. Fotografia nie jest wszystkim, co z Dorotą robimy. Robimy mnóstwo małych form, małych filmów, krótkich. Na dłuższe przyjdzie jeszcze czas. I od 3 lat szukam, tak jak kiedyś szukałem idealnej 35, tak teraz szukam narzędzia, które pozwoli mi realizować krótkie klipy, po prostu nie przeszkadzając. A nie zawsze chcę wynajmować sprzęt, tak? To jest najprostsze, ale dobrze mieć sprzęt, który mamy przy sobie i jak mamy flow, to po prostu nagrywamy. Zwłaszcza jak zajmujemy się, nie wiem, czy reportażem, czy krótkimi formami dokumentalnymi, no to nie chcemy być skazani tylko na wynajem sprzętu, a jednak fajnie mieć coś swojego. No i Canon C70 jest jedną z takich kamer, które wziąłem na testy, żeby sprawdzić, czy to jest dobry kierunek dla mnie. Zacznijmy od zalet, bo tych jest zdecydowanie więcej niż wad. Jest kilka, to nie będzie laurka, od razu uprzedzam, więc zostańcie ze mną. Zacznijmy od tego, że Canon C70 jest bardzo sprawną kamerą filmową od momentu wyjęcia jej z pudełka. Mamy możliwość, ale nie mamy potrzeby uzbrajania jej w dodatkową klatkę. Dostajemy w zestawie uchwyt, dostajemy w zestawie komplet portów, w zestawie po prostu mamy je tutaj, komplet portów audio mini XLR i ta kamera ma coś, w zasadzie dwie rzeczy, które takich filmowców, którzy przechodzą ze świata fotografii, może interesować najbardziej, mianowicie wbudowane filtry ND. Co to jest, już mówię. Filtr ND służy nam do tego, aby ograniczyć ilość wpadanego światła na sensor. W filmie czas migawki nie jest to 1/125, 1/250 czy 1/2000. Jak kręcimy w 25 klatkach na sekundę, tak jak kręcę teraz, to czas migawki jest 1/50. Jeżeli chcemy pracować z małą głębią przy dużej ilości światła zastanego, na przykład na zewnątrz, musimy nakręcić filtr ND. Ja tych filtrów mam kilka. Mam też całe bogactwo obiektywów. Przednia soczewka ma średnicę od 52 bodajże do 80 czy nawet 90 mm. Praca z filtrami ND może być po prostu dość upierdliwa, jeżeli musimy przekręcać te filtry, dopasowywać pierścienie pośrednie. Jak mamy takie rozwiązanie jak w kamerze C70 czy C300, że mamy te filtry wbudowane w kamerę, to nam szalenie ułatwia pracę. A drugą rzeczą, którą początkujący filmowcy, którzy to jak ja przechodzą do świata fotografii, docenią, to jest bardzo sprawny autofokus. Canon jest znany z tego, że Dual Pixel AV jest jakby wiodącą technologią teraz na rynku. Ten autofokus w Canonie nie jest tak szybki, ale jest bardziej precyzyjny i bardziej filmowy. Jakby te przejścia są bardzo płynne i bardzo przyjemne dla oka. I to są jakby dwie główne zalety. Ma ten korpus też stabilizację, co prawda nie mechaniczną na sensorze, ale stabilizację elektroniczną, ale jest ona w zupełności wystarczająca. Jakby w wielu sytuacjach statycznych, zwłaszcza ujęciach,
nie ma potrzeby, żeby zapinać aparat na gimbal. To, co mi się jeszcze w tym korpusie podoba, jeżeli chodzi o samą budowę, to całkiem wygodny uchwyt. Nie ma potrzeby dokręcania jakichś specjalnych uchwytów, po prostu mamy całkiem solidny grip. Przewodzący mi na myśl raczej lustrzanki typu 1DX Mark II czy Mark III lub korpusy fotograficzne. A biorąc pod uwagę, że jest to kamera filmowa pełną gębą, więc ten grip jest tutaj jak najbardziej miłą niespodzianką. Z budowy, słuchajcie, w zasadzie guzikologia jest bliska ideałowi. Bardzo łatwo jakby sięgnąć do wszystkich guzików w czasie kręcenia. Po dłuższej chwili, może po 2-3 godzinach już jakby ta pamięć mięśniowa zaczyna się pojawiać i jakby wiemy, gdzie sięgnąć, jeżeli chcemy przyłączyć filtr ND, czy wyłączyć picking, czyli podświetlanie ostrych krawędzi, jeżeli jesteśmy w trybie manualnym. Jakby ta ergonomia jest w zupełności wystarczająca do tego, aby w pełni komfortowo pracować, chociażby reportersko, tak jak ja pracowałem na proteście. I tutaj nie miałem problemu ze zmianą nastaw, w zasadzie nawet nie patrząc na korpus, więc jakby tutaj świetna robota inżynierów Canona, świetna ergonomia. Żeby dobrze pracować tą kamerą, trzeba jakby poznać podstawy pracy z obrazem filmowym i w ogóle podstawy filmowania. Menu jest dość skomplikowane, ale to nie jest menu fotograficzne, jest to menu czysto filmowe. Mamy tutaj dużo takich pojęć, które początkującym filmowcom mogą wydawać się obce, jak nie wiem, waveform chociażby, jak C-Log. C-Log to jest płaski profil. Waveform to jest jakby takie narzędzie, które nam ułatwia eksponowanie. Taka filmowa wersja histogramu. Nie będę się tutaj w takie techniczne szczegóły zagłębiał. Można to wszystko znaleźć w internecie. Jest chociażby Gerald and Dan, kanał na YouTubie, gdzie wszystkie techniczne szczegóły są pięknie wyjaśnione. Ale ta kamera już posiada na pokładzie ten zestaw wskaźników, które pomogą nam dobrze naeksponować i dobrze nagrać i obraz, i dźwięk, więc jakby tutaj to już jest. To, czego mi na przykład brakowało osobiście, chociażby w Blackmagicu, to jest to, że tam nie miałem waveform. Miałem false color, czyli ocenianie ekspozycji na podstawie koloru. No i ja wolę tą metodę jednak bliższą histogramowi, czyli jednak te moje fotograficzne korzenie tutaj biorą górę. No i akurat kamera Canona mi to umożliwia i to mi się podoba. Bardzo fajną opcją jest przy włączniku, przy włączniku mamy od razu możliwość zalokowania ustawień, po to, żeby chociażby przypadkowo czegoś sobie w czasie ujęcia, w czasie nagrywania nie przestawić. I przyznam, że dość często i dość namiętnie z tego korzystałem, to pomaga. Biorąc pod uwagę, że wszystkie guziki, wszystkie nastawy są na zewnątrz, nie musimy wchodzić w menu, to jakby możliwość zablokowania ich jest taką opcją, którą ja osobiście uważam za bardzo użyteczną. Jeszcze odnośnie budowy, mamy taka miła niespodzianka, że mamy tutaj slot na dwie karty SD, więc nie musimy inwestować w drogie karty CF Express, wystarczą nam SD-ki, aczkolwiek z doświadczenia lepiej zainwestować w te droższe karty SD. Ja osobiście używam Angelbeardów V90, no ale marek jest sporo, więc jakby wybierzecie to, co uważacie za najlepsze dla siebie. Karty powinny być szybkie, żebyśmy nie stracili materiału. To, co docenią filmowcy eventowi, to jest też to, że możemy zapisywać niezależnie na obydwa sloty, więc jakby tutaj mamy od razu backup i to też jest coś, czego mi brakowało na przykład w pakiecie, że tam miałem zawsze wybór, albo nagrywałem na kartę SD, albo na CFast, albo na zewnętrzny dysk. Tutaj mamy wszystko na pokładzie jakby w jednej puszce i to też jest coś, co filmowcy, którzy pracują na eventach, czy robią dokumenty, docenią na pewno. Dostałem też, słuchajcie, razem z Canonem do przetestowania Speed Booster. Rzecz dobrze mi znana chociażby z systemu Micro 4 Trzecie, tam Speed Booster zawsze był na pokładzie. Tutaj dostajemy Speed Booster, który z Canona C70 robi tak naprawdę kamerę pełnoklatkową, czyli prawie C500.
tak? Biorąc pod uwagę, że sensor jest ten sam, co w kamerze C300, która jest w zasadzie 2 razy droższa, jeżeli do tego dołożymy ten speed booster, no to mamy taki Baby C500, czyli mamy kamerę pełnoklatkową. I ja nagrywałem właśnie na tym speed boosterze większość swoich ujęć i używałem obiektywów starych Elek, czyli 305 1.4, 50 1.2 i okazało się, że te obiektywy, które na przykład przy Canonie 5D Mark IV w trybie filmowym nie działały tak, jakbym ja chciał, to na tej kamerze z tym speed boosterem jakby nastawały drugie życie, więc to mi się osobiście bardzo podobało. Kolejna rzecz, którą ja docenię i którą w moim workflow się super sprawdza, jest naprawdę fajna, wydajna bateria. I ponownie nawiążę do Blackmagica, tam mamy baterię małą kanonowską, którą mamy chociażby w 5D Mark IV. Tutaj mamy taką kamerę, jak jest w kamerach filmowych. Mi na cały dzień kręcenia, czyli na 10 godzin pracy starczyły 2 takie baterie. Jest to osiągnięcie i ogromne ułatwienie, jeżeli chodzi o workflow. Kolejną taką rzeczą, która mi się bardzo, bardzo podoba, to jest, jak wspomniałem, autofokus, aczkolwiek tutaj muszę dorzucić łyżkę dziegciu. Ten autofokus nie zawsze pracuje tak, jak ja bym chciał. Czasami wybiera ostrość tam, gdzie kamerze akurat się wymyśli, że ostrość ma być, no ale tutaj przyznaję, że raczej była to wina operatora. Warto sobie pomóc na pewno dotykowym ekranem i ten punkt autofokusa wybierać jakby ręcznie. Przy gorszych warunkach oświetleniowych, kiedy mieliśmy niski kontrast, kiedy miałem mieszane źródła światła, ten autofokus głupiał. Miałem taką sytuację na gimbalu i śledziłem swojego bohatera, no i autofokus kilka razy po prostu mi zgłupiał, musiałem przejść na tryb manualny i daliśmy wtedy radę. Na usprawiedliwienie dla kamery oczywiście dodam, że mieliśmy ISO 3200, f2, 1/50 sekundy, więc policzcie sobie, jak ciemno musiało tam być, tak? To nie jest magiczne pudełko, które zawsze ostrzy tam, gdzie chcemy. Sprawdza się w 80% takiej szybkiej dokumentalnej pracy. Czasami się myli, ale jeżeli nie robimy ujęć niepowtarzalnych, to ten autofokus szybko wraca na tory. Kolejną rzecz, słuchajcie, do czego ta kamera jest dobra? Ja ją wykorzystałem po pierwsze, tak jak wspomniałem wcześniej, przy manifestacji. Wykorzystałem tą kamerę przy filmie Beauty, wykorzystałem tą kamerę przy filmie sportowym i przy takim krótkim filmie, powiedzmy motywacyjnym. Jeszcze nie skończyliśmy go kręcić, jeszcze będziemy robić dokrętki i zobaczymy, jaki będzie finalny kształt. Ale to wszystko były sytuacje dość dynamiczne. To wszystko były sytuacje, kiedy do tej pory posiłkowałbym się albo gimbalem, albo follow focusem, tak jak mam tutaj tiltę. Na pewno nie mógłbym tak szybko i łatwo pracować. Kilka dni temu robiłem 2 materiały jednego dnia, 10 godzin pracy i przyznam, że nie byłem aż tak zmęczony po pracy, jak na przykład pracując większą kamerą filmową, która dawała mi po origowaniu, czyli po dodaniu tych wszystkich elementów, które powinny być, dały mi bardzo dużo wagi. Ta kamera jakby pozwala mi trochę oszczędzić i plecy i na pewno jest jakby przyjemniejsza w takim codziennym workflow. Po prostu wyjmujemy kamerę tak jak aparat z plecaka i możemy pracować bez dokładania dodatkowych elementów, co ja osobiście uważam za dość duży plus. Chociaż nie każda produkcja oczywiście do tego się będzie nadawać. Czasami jednak dobrze jest dołożyć monitor większy, zwłaszcza jak pracujemy, nie wiem, manualnymi obiektywami i chcemy prowadzić ostrość ręcznie, no to jednak dodatkowy monitor się przyda. Też nie jestem do końca fanem tej formy górnego uchwytu. Wolę uchwyty Small Riga, które są nieco wygodniejsze i mają jakby większą ilość punktów mocowania, gdzie mogę dodać dodatkowe akcesoria. No ale tak mówię, no nie narzekam i po wyjęciu z pudełka ta kamera już daje nam bardzo dużo możliwości. Słuchajcie, co mi się w tym nie podoba jeszcze, jeżeli chodzi o budowę? Nie podoba mi się to, że mamy, a propos monitorów zewnętrznych, mamy tylko duży HDMI. Jakby chciałbym, żeby w takiej kamerze, żeby był już port SDI, który jest po prostu pewniejszy, zwłaszcza jak pracujemy bez klatki, bez dodatkowych zabezpieczeń, które spowodują, że ten kabel nam się nie wyrwie
z portu. I w sumie to jest chyba taka największa wada, że brak portu SDI. Jakby tego bym sobie tutaj życzył, tak jak jest chociażby w większych kamerach Canona. No ale to jest w sumie mała wada, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, że większość osób będzie korzystała z tej kamery prawdopodobnie bez dodatkowego monitora, tylko będzie korzystała z tego odklonego ekraniku, który jest w zestawie i spokojnie da się na tym pracować, nie ma potrzeby zawsze mieć monitor zewnętrzny, zwłaszcza jak pracujemy na V, korzystamy ze szkieł Canona, nie pracujemy na manualnych obiektywach. Kolejna rzecz, słuchajcie, to kodeki. Przyzwyczajony jestem po przygodzie z Packetem czy z ICAM-em, że nagrywam głównie 10-bitowy materiał 4.2.2 i Canon tutaj nie jest wyjątkiem. To jest coś, w czym ta kamera jest z jednej strony lepsza od na przykład C200, gdzie mogliśmy nagrywać tylko w 8 bitach lub w RAW-ach. Tutaj mamy możliwość nagrywania w 10 bitach. Jakby nie mamy RAW-ów, ale z drugiej strony w tym roku nakręciłem już kilka materiałów dla klientów i nikt nie pytał mnie o RAW-y. Jakby każdego interesuje raczej story, materiał końcowy, a pliki z tego sensora obrabia się naprawdę bajecznie i osobiście jakby nie mam potrzeby pracowania na RAW-ach, jeżeli mam tak jak tutaj 16 stopni rozpiętości i dużo można z tego obrazu zrobić w postprodukcji. To, co mi się też podoba, jeżeli chodzi o kolor i o kodek, ja mam dość leciwy, stary komputer i mimo to pliki z tej kamery obrabiają się bardzo przyjemnie. Nieco tylko łatwiej obrabia się pliki z Packeta. Tutaj, no ja nie jestem kolorystą, tak? To nie jest mój zawód, a pliki z Canona czy materiał filmowy z Canona C70 wystarczy dodać trochę kontrastu, nawet zarzucić ten taki lód, który znajdziemy na stronie Canona i kolor wskakuje na swoje miejsce. Jakby nie trzeba mieć bardzo dużej wiedzy o kolorze, żeby zrobić dobry kolor z tej kamery, co osobiście uważam za ogromną zaletę. Do poważnych projektów na pewno zatrudnię kolorystę i wtedy on się będzie martwił, a ja skupię się raczej na warstwie wizualnej, na kompozycji, na pracy z obrazem. I to jest coś, na czym ja chcę się skupić, a nie na spędzaniu godzin na kolorowaniu. Ta kamera koloruje się bardzo fajnie i naprawdę bardzo dużo można z tego wyciągnąć. Osobiście ja się wspomagam wtyczkami typu Film Convert. Być może nie wykorzystuję potencjału pełnego z kamery C70, kolorując w ten sposób, ale mi to wystarcza. Zresztą zobaczycie materiały, albo już widzieliście kilka, sami możecie ocenić, jak ten kolor siedzi w różnych warunkach oświetleniowych i w różnych warunkach takich jakby przestrzennych. Ta kamera nie jest tania, bo ona kosztuje bodajże 25 czy prawie 27 tysięcy, ale porównując ją chociażby do DX-a, czy porównując chociażby do ceny EOS R5, to uważam, że jest to dobrze wyważony produkt. Dla kogo to jest? No, tak jak na wstępie mówiłem, na pewno dla takich początkujących filmowców jak ja, którzy potrzebują kamerę, która nie jest aparatem, tylko ma ten zestaw narzędzi, chociażby do cen ekspozycji, filtry ND, wbudowane porty XLR. Jakby te rzeczy naprawdę pomagają w codziennej pracy. Na pewno jest to kamera dla kogoś, kto robi dużo zleceń i potrzebuje mieć kamerę, która się odnajdzie w różnych sytuacjach zdjęciowych. To jest raczej taki produkt, gdzie na przykład mamy dokument i mamy, nie wiem, 20 dni zdjęciowych i no, jak sobie liczę 20 dni zdjęciowych, gdybym chciał robić na przykład Alexa Mini, no to są potworne pieniądze. 20 dni zdjęciowych tym, mając na uwadze to, że to jest świetna wysokoczulność, mamy filtrendy, 16 przysłon rozpiętości, no jakby to wszystko tutaj jest, tak? Więc do dokumentu ta kamera się na pewno nada. Więc dokumentaliści, osoby, które robią eventy, jakieś backstage, czy filmy modowe, gdzie dużo pracujemy z ręki, musimy być mobilni, nie mamy jakby potrzeby noszenia dużej ilości sprzętu filmowego, to ta kamera w zupełności wystarcza. To, co mi się jeszcze nim bardzo podoba, a przechodząc ze świata fotografii do świata filmu, jakby nie wyobrażam sobie, że byłoby inaczej, to jest bardzo szybki czas jakby reakcji na włączenie. Jakby włączamy kamerę i ona jest gotowa po, nie wiem, 2 sekundach do pracy. Większość kamer filmowych z taką rozpiętością tonalną, z sensorem
tej klasy no, uruchamia się czasami 20 sekund. Jakby bootuje bardzo długo, nie wiem, restart REDa trwa, jest to cały proces. Tutaj możemy ją włączyć, wyłączyć w zasadzie w ciągu sekundy. Jest to kamera, która jest po prostu responsywna i te nasze nawyki fotograficzne tutaj się świetnie odnajdą. To, co ma ta kamera, a czego nie mają bezlusterkowce, to jest brak limitu nagrywania. Możemy ją po prostu puścić przy wywiadzie i nie martwić się, że nam albo zabraknie baterii, albo kamera się, albo skończy się limit, bo 30 minut minęło. Przy wywiadach autofokus również podejrzewam świetnie się będzie sprawdzał, skoro sprawdził się w dynamicznych, sportowych sytuacjach czy przy takich filmach modowych. Jakby ja zastosowań takiej małej kamery filmowej widzę po prostu mnóstwo, jako B-kamera do setki dużej filmowej, czy jako główna kamera w takich szybkich dokumentalnych akcjach. Tak czy inaczej jakby jest to świetny kierunek dla osób, które są właśnie przechodzą do świata fotografii, w świat filmu, w świat wideo i potrzebują narzędzia, które będzie rozwijało się razem z naszymi umiejętnościami. Więc jest to dobry start. Myślę, że na pewno jest to lepsza kamera na początek niż chociażby pakiet 4K czy pakiet 6K. Możecie mnie zjeść w komentarzach, ale po ponad 1,5 roku pracy na Blackmagicach uważam, że to jest po prostu o wiele lepsze rozwiązanie i jest droższe na pewno, ale jeżeli dodamy do Blackmagica na przykład 6K wszystkie niezbędne akcesoria, takie jak klatkę, dodatkową baterię, follow focus, monitor, który jest naprawdę niezbędny, droższą pamięć, bo tam mamy karty CFast, czy mamy dyski, to jakby cena robi się niewiele niższa od tego, co mamy tutaj w zestawie, więc jakby rachunek ekonomiczny może się zgadzać na korzyść takiej prostej kamery filmowej, jaką mamy tutaj. Zwłaszcza, jak ponownie powiem, weźmiemy pod uwagę to, że dostajemy, znaczy nie dostajemy w zestawie, musimy go dokupić, ale mamy możliwość wejścia w świat plastyki full frame'owej w takiej kamerze z autofokusem na szkłach Canona EF. No ja osobiście uważam, że jest to absolutna rewelacja. Dużo zalet. Jedna podstawowa wada to jest ten port HDMI. Wolałbym mieć SDI, ale jak na razie dla takich początkujących filmowców jest to chyba najciekawsze rozwiązanie na start. Po prostu wszystko mamy w jednym opakowaniu, nie musimy nic dokupywać. To działa po wyjęciu z pudełka, tak powinno. Super.